Przyznać, ja jestem pierwsza w tym roku. Cześć, z tej strony Ivy. Witam się dzisiaj z Wami jak zawsze w najnowszym odcinku, ale tym razem jest on niesamowity z kilku względów. Między innymi myślę, że zapoczątkuje on taką ciekawą moim zdaniem serię na kanale, w którym to od czasu do czasu będziemy otwierać sobie różne karty ze świata. Miałam okazję być ostatnio na weekend w Niemczech, no i odwiedziwszy Klif, czyli takie miasto, z którego notabene pochodziła Anna IV, tak mi się wydaje. Z kolei żona Henryka VIII, z którym notabene dzielę dzień urodzin i miesiąc. W latach tak trochę to inaczej wychodzi. Jestem troszeczkę młodsza. Może i nie dużo, ale jednak. To jest ten sam król, który słynął z tego, że ścinał swoje żony. Zatem uważajcie lepiej na mnie. No w każdym razie to, co weźmiemy sobie dzisiaj pod lupę, to niesamowity niemiecki ETB, a konkretniej Top Trainer Box, bo tak jest on nazwany, z dodatku Silberne Sturmwinde. Tak naprawdę jest to niemiecka wersja dodatku Silver Tempest. Jako że nazwa jest w innym języku, zresztą to pewnie większość z Was wie, karty również będą w języku niemieckim. Zobaczymy, czy te dodatki, które można znaleźć za granicą, będą tymi, które będą przynosiły lepsze drobki. Być może to będzie jakieś remedium na to moje szczęście. Poza tym chciałabym Was poinformować, że w tej serii, w którym będę otwierać karty ze świata, będą napisy po angielsku, więc wyobraźcie sobie, ile mnie to wysiłku kosztowało, więc liczę, że docenicie to łapeczką w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrypcją i myślę, że będzie jeszcze coraz więcej i coraz ciekawszych treści, zatem polecam. No to co, kochani, myślę, że nie ma czasu do stracenia. Otwieramy tego Top Trainer Boxa z dodatku Silberne Sturmwinde. No więc tradycyjnie weźmiemy sobie najpierw pod lupę wizualia, to znaczy to, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o samego tego alolańskiego Vulpixa, tutaj ani kolory, ani ilustracja za szczególnie się nie różni, ale oczywiście myślę, że warto tutaj pokazać tył, nawet chociaż na chwileczkę, ale okej, myślę, że tutaj nie ma za bardzo też co zwlekać, zatem następuje uroczyste wysunięcie produktu. Ku naszym oczom pojawia się książeczka Infos für Spieler. Tym razem nie odpuszczę Wam za bardzo tej książeczki, bo chciałabym Wam pokazać, co takiego ciekawego możemy wyłowić najchętniej we wszystkich wersjach językowych, jakie bym miała. Wyłowiłabym tego pięknego Altarta Lugi, który mogę ze śmiałością powiedzieć jest jedną z najbardziej, o ile nie najbardziej, pożądaną kartą z tego całego dodatku. Oprócz tego, no co mamy? No oczywiście trenereczki. Taki szybki rzut na Rainbow. Mamy oczywiście Lugię, Hollow, których nie brakuje tutaj, ale również sporo mamy tutaj motywu Unknowna. Co oczywiście z racji tego, że jestem fanką Johto, bardzo mi się podoba. Oczywiście jeszcze Trainer Gallery i w tym dodatku również nie zawodzi, szczególnie popatrzcie na tego Blazykena, który jest zwany tutaj Logokiem. Ale kochani, jako że to, co jest najważniejsze, kryje się w środku, zatem zapraszam Was do zaglądnięcia ze mną do środka, do tego pudełka. I co my tutaj mamy? Pięknie to wygląda. Zaczynamy od koszulek. Prześliczne. Muszę Wam tutaj pokazać, że te kody są czerwone w niemieckiej wersji. Karty energii. Zaczynamy od tutaj walczącej. Każdy jest taki bojowo nastawiony, myślę, do tego odcinka. Przegródki, znaczniki. Znacznik Wistar. I wiecie co? Muszę Wam powiedzieć, że chociaż cała szata graficzna jest po prostu prześliczna, to te kosteczki tak średnio mi się podobają. To, co wszyscy kochają najbardziej, czyli boosterki, a na samym przedzie możemy zobaczyć taki z Lugią, Regieleki, Regidrago oraz alolański Vulpix, więc na samym początku już mamy wszystkie wersje. Folie jakoś tak ekstra odbijają światło. Zapraszam Was na opening tych wszystkich oto boosterów. Jak widzicie, mamy tutaj oczywiście 8 sztuk. Takie troszeczkę przetestowałam, żeby zacząć i skończyć Lugią. Zatem, tak jak obiecałam, zaczynamy Lugią Silberne Sturmwinde. O, co mogę powiedzieć? Te karty są takie jakby bardziej twarde. Takie sztywniejsze zdecydowanie. Czerwony kodzik. Pierwszy kodzik dla uważnego widza. Wistar. Wiecie co? Ja się tutaj nie będę silić, żeby czytać te wszystkie nazwy. W każdym razie, jeżeli w oko wpadnie mi coś ciekawszego, na przykład jak to monocyto, tak dość biologicznie, raczej z zrozumiałych względów to brzmi. O, zobacz również na rewersie. Galopa. I wiecie co? Tutaj tak polecę sentymentalnie. Mianowicie, jeśli chodzi o pierwszą generację, no to ja nie
niektóre nazwy dość dobrze kojarzę, dlatego że moje pierwsze Pokémony na pamiętnego Game Boya, i to nawet nie tego kolor, były właśnie pierwsza karta z Trainer Gallery Quartermack. Pierwszą grą na konsolę tego właśnie Game Boya były niemieckie Pokémon Yellow. Chociaż do dziś nie rozumiem większości nawet, co tam jest w środku napisane, mam do nich niesamowity sentyment i pomyślcie sobie, jakim hartem ducha ja musiałam się wykazać po to, żeby nie rozumiejąc nic je przejść, bo zdarzyło mi się to nie raz, nie dwa i nie 3. Teraz taki z prześlicznym alolańskim Vulpixem. Jak już ten odcinek jest taki wielojęzyczny, no to nie omieszkam tutaj powiedzieć o tym, że Polska również miała kiedyś swoją wersję językową kart. Było to przy okazji dodatku Mysterious Treasures, tajemnicze skarby, taki set. Ale najlepsze jest to, że wtedy nie charakteryzował się tym, że było nim duże zainteresowanie, swoją drogą prześliczna karta Pikachu. To też szybko zrezygnowali z tego pomysłu. Ta nazwa FM jest genialna na tego Noibata. Z czego to wynika? Nie mam zielonego pojęcia, ale chętnie bym się dowiedziała. I paradoksalnie, po kilku latach, to znaczy teraz już 12, piękna jest ta karta Trainer Gallery. I ostatnia karta? No, a wracając do tego wątku, to dzisiaj osiągają niebotyczne ceny za booster. Z tego, czego nikt nie chciał, to teraz jest to coś na rangę, no można powiedzieć może nie złota, ale zdecydowanie coś bardziej cennego. Ale szczerze mówiąc, ciekawa jestem, czy wy uważacie, czy własne karty, to znaczy własne wersje językowe są na plus czy na minus? Ja na przykład uważam, że przez to, że mamy angielskie, jest to zdecydowanie bardziej praktyczne i uniwersalne. Dobra? Gardevoir, która jest tutaj zwana Gardevoir. Trochę podobne, ale trochę inne. No i kochani, tradycją tego kanału ostatni booster jest tym honorowym, zatem na samym końcu, tak jak zapowiedziałam, zostawiłam sobie lubię. Elektryczna energia, Omot, Vasili, Rossana, Pikachu, Fukano, słodziak, Klik, Wilmer, Dratini, Klik Dikla. I na końcu karta V, którą jest Flunkifer V. Muszę przyznać, że jestem naprawdę usatysfakcjonowana z wyników dzisiejszego openingu. Kończyłam m.in. z takim prześlicznym logokiem VMAXem. Jeżeli odcinek się wam podobał, proszę pozostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, chcecie być na bieżąco z najnowszymi treściami, zapraszam do pozostawienia subskrypcji. I co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!